Przez ponad 70 lat królowa Elżbieta II rządziła Zjednoczonym Królestwem i wspólnotą narodów. Jest najdłużej urzędującym monarchą w brytyjskiej historii. Jej panowanie jest niedoścignione prawie na całym świecie. Początkowo królowa była postrzegana jako jedna z dwóch księżniczek dorastających w cieniu II wojny światowej. Potem stała się promienną, młodą królową imperium, które pragnęło zmian. W latach 90. była postrzegana jako majestatyczna babcia książąt Williama i Harry'ego. A teraz, na końcu jej rządów, widzimy, jak królowa Elżbieta lojalnie służyła swojemu ludowi. W ciągu 70 lat panowania królowa była częścią niesamowitych zmian społecznych, politycznych i kulturowych, których żaden inny monarcha już nigdy nie będzie świadkiem. Królewskość ma w sobie mity i rzeczywistość. To połączenie bajkowej historii miłosnej księżniczki z codziennością. A kiedy ta księżniczka staje się królową, mamy kompletną historię. To jak spełnienie marzeń. Królowa Elżbieta II. Rządy pełne chwały. Kiedy księżniczka Elżbieta była mała, nie spodziewała się, że w przyszłości zostanie królową. Była tylko małą księżniczką. Wyjątkową, prowadzącą idylliczne i niezwyczajne życie. Jej ojciec był księciem Yorku, a matka księżną Yorku. Mieszkali w Londynie przy Piccadilly Street. Wiedli praktycznie normalne, choć zamożne życie. Była jak dziś księżniczka Beatrice lub księżniczka Eugenia. Córka księżnej i księcia Yorku, mniej ważnych członków rodziny królewskiej. Dorastała w szacunku dla korony, wiedząc, jak ważne są obowiązek i monarchia, ale nigdy nie była arogancka czy zarozumiała, co czasami towarzyszy posiadaniu królewskich funkcji. To dało jej skromność, którą wszyscy szanują. W tamtych czasach członkowie rodziny królewskiej nie mieli tak wielu obowiązków jak dzisiaj. Książę i księżna Yorku oraz ich dwie córki, księżniczka Elżbieta i księżniczka Małgorzata, mogli spokojnie przebywać w Szkocji od połowy lipca do połowy października i praktycznie znikać z widoku. Z dwóch córek króla Jerzego VI Elżbieta była stoicka i nieugięta, podczas gdy Małgorzata była porywcza i psotna. Elżbieta była skryta, Małgorzata szukała uwagi. Elżbieta była grzeczna, Małgorzata nieposłuszna. Księżniczka Elżbieta była bardzo związana ze swoim ojcem. Tworzyli zżytą rodzinę. Zwykł mawiać nasza czwórka. I pomimo podróży i funkcji, które pełnili, byli raczej rodziną domatorów. Chciała dołączyć do Brownies, co uznano za dobry pomysł. W pałacu Buckingham stworzyli więc oddział Girl Guide, który utworzyła grupa szanowanych dziewcząt. Była skautką, ale w bezpiecznym pałacu. Siedmioletnia księżniczka Margaret Rose jest w ciągłym ruchu. Tego jednak można się spodziewać po skrzatach Brownie z pałacu Buckingham.
Rozmawiałem z jedną z koleżanek księżniczki Elżbiety z dzieciństwa. Powiedziała, że zabawa z nią była trochę monotonna. Nigdy nie robiła ryzykownych rzeczy. Zawsze była bardzo dobrze wychowaną, grzeczną i ułożoną dziewczynką. Nie uczyła się w szkole ani na uniwersytecie w tradycyjny sposób. Została wychowana jako młoda arystokratka z jej pokolenia. Najpierw kształciła się w domu. Następnie korepetytor z Eton College udzielał jej specjalnych lekcji z historii konstytucji. Księżniczka Elżbieta urodziła się w latach 20. w okresie po I wojnie światowej i w przededniu II wojny światowej. Lata 30. były okresem oszczędności i bezrobocia. Już 14. raz Jego Królewska Wysokość książę Yorku spędza noc w swoim obozie, gdzie w ramach ruchu pomocy przemysłowej 400 chłopców ze szkół publicznych i ośrodków przemysłowych spędza razem wakacje w towarzystwie na świeżym powietrzu. Jej rodzice byli nieco bardziej zorientowani w sytuacji w prawdziwym świecie. Królowa od młodości zdawała sobie sprawę z tego, że źle się dzieje, że wielu jej poddanych przechodzi niezwykle trudny czas. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń władzy. Zamykali się w swoich pałacach i nie interesowali się zwykłymi ludźmi. Z księżniczką Elżbietą było inaczej. Drugie miejsce zajmuje księżniczka Elżbieta. To był bardzo pouczający czas dla królowej, zwłaszcza ze względu na relacje, jakie miała z matką. Królowa matka zawsze chciała być zaangażowana w społeczeństwo i społeczność. Znana jest z tego, że podczas blicu powiedziała, że cieszy się, że pałac został zbombardowany, ponieważ chciała z bliska zobaczyć sytuację na East Endzie. Żyli w zgodzie z potrzebami tamtych czasów. Królowa w szczególności wiedziała, że niewłaściwe jest trwonienie pieniędzy, podczas gdy ludność boryka się z trudnościami. Była oddana ojcu, a on jej. Mawiał o swoich córkach, że Lilibet jest moją dumą, a Margaret radością. Bardzo rozpieszczał swoją najmłodszą córkę. Nie mógł uwierzyć, że stworzył tak czarującą istotę. Jej młodsza siostra, Małgorzata Rose, była najbardziej psotna i niepokorna z całej rodziny. Od samego początku księżniczka Elżbieta zachowywała się tak, jakby miała zostać królową. Nie znajdziesz nic mówiącego, by księżniczka Elżbieta kiedykolwiek coś przeskrobała. Strażniczka jest gotowa do inspekcji. Księżniczki miały bardzo idylliczne dorastanie, ponieważ miały dużo kontaktu ze swoimi rodzicami, którzy byli wtedy często obok. Po abdykacji wszystko się zmieniło. Najtrudniejszą częścią dla młodej Elżbiety było przejście od stosunkowo spokojnego życia do bycia w centrum uwagi. Idylliczne życie księcia i księżnej Yorku i ich córek nagle się zmieniło, gdy król Edward VII abdykował i ożenił się z Amerykanką Wallis Simpson w 1936 roku. Początkowo nikt nie spodziewał się abdykacji Edwarda VII. Był to szok dla księcia, gdy odkrył, że taki był zamiar króla i że to on przejmie władzę. Myślę, że dopiero pod koniec listopada 1936 roku naprawdę zdał sobie sprawę ze swojej sytuacji. Człowiek, który tak pragnął spokojnego życia, został koronowany na władcę największego imperium w historii. Jej ojciec, znany z jąkania, nie urodził się do życia publicznego, ale starał się przyjąć rolę nowoczesnego monarchy, jak widzieliśmy w filmie Jak zostać królem. Radiowy komunikat koronacyjny Jerzego VI. 12 maja 1937 roku. Królowa i ja zawsze zatrzymamy inspirację tego dnia w naszych sercach. Obyśmy zawsze byli godni tej życzliwości, która nas otacza na początku moich rządów.
Oprócz ogromnej odpowiedzialności królewskiej, Jerzy VI musiał poradzić sobie z rosnącym zagrożeniem wojną z hitlerowskimi Niemcami. Jako zwierzchnik sił zbrojnych Wielkiej Brytanii król znalazł się w stanie wojny z Niemcami po inwazji na Polskę 1 września 1939 roku. Neville Chamberlain ogłasza wojnę z Niemcami. Dziś rano ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie przekazał niemieckiemu rządowi ultimatum mówiące, że jeśli nie zostaniemy poinformowani do godziny 11, że są gotowi do wycofania swoich wojsk z Polski, nastąpi stan wojny między nami. Muszę powiedzieć, że nie otrzymaliśmy takiego komunikatu i w konsekwencji nasz kraj jest w stanie wojny z Niemcami. Premier Neville Chamberlain wypowiedział wojnę. Była to pierwsza okazja dla króla, ojca narodu, by przemówić do swojego ludu i imperium. To znane przemówienie, które zamyka film Jak zostać królem. Było ono niezwykle ważne. W tym mrocznym momencie, być może najbardziej fatalnym w naszej historii, wysyłam do wszystkich domostw mojego narodu, zarówno w kraju, jak i za granicą, to przesłanie. Jesteśmy w stanie wojny. Z Bożą pomocą zwyciężymy. W pewnym sensie można powiedzieć, że II wojna światowa go uratowała, ponieważ tam był. Odegrał rolę wielkiego męża stanu, a pod koniec konfliktu stał się ukochanym królem ludu. Niezależnie od tego, czy był we Francji ze swoimi żołnierzami, czy w domu z ludźmi po bombardowaniu, jego odwaga i entuzjazm były inspiracją. Była to wojna totalna, a król wraz z wieloma poddanymi ucierpiał w wyniku bombardowania. Księżniczka Elżbieta widziała w swoim ojcu oddanie dla służby. Przedkładał to nad osobiste szczęście. Widziała to również w swojej matce. Na tym zbudowała swoje panowanie. Czasami musiała poświęcić swoją rodzinę. Kochała ojca. Była z nim bardzo związana. Patrzyła na to, co robił, szanowała to i próbowała brać z niego przykład. On też darzył ją szacunkiem. Król Jerzy mówił, że Elżbieta od zawsze była bardzo królewska. Nawet gdy była jeszcze w kołysce, wydawała się panować nad swoimi emocjami. Powiedział, patrzę na nią i widzę królową Wiktorię. Widzę dowód na to, że szykuje się wielki monarcha. Nie potrzebujemy do tej roli mężczyzny. Ona zrobi to lepiej. Jest kilka wydarzeń w jej wczesnym życiu, które ukształtowały postawy królowej i jej powagę. Najpierw kryzys, który miał miejsce w jej dzieciństwie. Potem abdykacja, która była tak traumatycznym wydarzeniem dla jej rodziny i tak wstrząsnęła jej bardzo emocjonalnym ojcem. Edward VIII postawił miłość ponad swoim obowiązkiem wobec korony. I na końcu II wojna światowa. Podczas II wojny światowej wraz z młodszą siostrą mieszkały w zamku Windsor, praktycznie w izolacji. Ludzie przychodzili ich zabawiać. Były tańce, przyjęcia. Spotykały się z młodymi, arystokratycznymi żołnierzami. Dziwnie to zabrzmi, ale myślę, że wojna była raczej przyjemnym okresem dla księżniczek. Księżniczka Elżbieta mogła powiedzieć do swojej guwernantki: chyba za dużo się uśmiechamy, wyglądamy na zbyt szczęśliwych. Wiedziała, co się dzieje i była tym bardzo zainteresowana, ale zamek Windsor podczas wojny był jak wielki park rozrywki.
Chciała dołączyć do pomocniczej służby terytorialnej, a w zasadzie armii dla kobiet. Chociaż jeździła z takim opanowaniem, nie miała doświadczenia w prowadzeniu samochodu przed rozpoczęciem szkolenia. Przez kilka miesięcy codziennie jeździła do Aldershot i szkoliła się na mechanika samochodowego. Zmieniała koła i demontowała silniki. Sprawdzanie wtyczek zrobiło na księżniczce Małgorzacie wrażenie. Wracała wieczorami do domu i zanudzała rodzinę dynamiką bloków cylindrów i podobnymi rzeczami. Wszystko, co ta kobieta robiła w życiu, robiła na poważnie. Kiedy zakończyła się II wojna światowa i ogłoszono w Europie zwycięstwo, na ulicach Londynu świętowano i tańczono. Księżniczka Elżbieta poprosiła swojego ojca, by mogła wyjść na ulicę to zobaczyć. Wyszła więc z kilkoma zaufanymi strażnikami i weszła w tłum. To był moment, w którym była najbliżej rzeczywistości wojennej. Wspomnienia królowej z 1985 roku. Wraz z siostrą zdałyśmy sobie sprawę, że nie możemy zobaczyć świętującego tłumu. Poprosiłyśmy rodziców, by pozwolili nam wyjść, zobaczyć to z bliska. Bardzo bałam się, że zostanę rozpoznana, więc ściągnęłam czapkę od munduru aż na oczy. Przywitaliśmy króla i królową na balkonie i przeszliśmy kilka kilometrów ulicami. To była jedna z najbardziej pamiętnych nocy w moim życiu. Napoleon powiedział kiedyś, jeśli chcesz zrozumieć człowieka, musisz spojrzeć na stan świata w czasie, gdy ta osoba miała 21 lat. Królowa skończyła tyle w latach 40. i zachowała wartości kobiety z tamtego pokolenia. Jest przyzwoita, dyskretna i wypełnia swoje obowiązki. Podczas II wojny światowej księżniczka Elżbieta poznała przystojnego oficera marynarki, księcia Grecji i Danii Filipa. Ich romans trwał 7 dekad. Ciekawym faktem o królowej jest to, że poślubiła pierwszego mężczyznę, w którym się zakochała. Może to zabrzmieć jak przesada, ale poznała księcia Filipa w Dartmouth Naval College w 1939 roku, kiedy był kadetem marynarki wojennej. Spotykała się z nim przy rodzinnych okazjach, ale to właśnie w tym momencie, według jej własnych słów, zapalił się płomień. Był przystojny i elegancki, ponadprzeciętnie. Musiała pomyśleć, co za wspaniały mężczyzna, tak jak pomyślałaby 13-letnia dziewczynka, widząc przystojnego księcia. Nigdy nie poczuła czegoś takiego do innego mężczyzny. Był niezwykle przystojny, o włosach jak len. Wiele kobiet, które zauroczył w tamtym czasie, a także później, opisywały go jako jasnowłosego wikinga. Był zadziwiającą postacią i wyglądał niewiarygodnie dobrze w swoim mundurze. Zawsze był w dobrej formie. Wyglądał jak młody grecki bóg. Książę Filip był samcem alfa, kontrolującym i bardzo pozytywnym. Nie sądzę, by księżniczka Elżbieta spotkała w swoim życiu drugiego takiego mężczyznę. Była przyzwyczajona do towarzystwa lordów. Ludzie odnosili się do niej z wielkim szacunkiem. I nagle pojawia się ktoś, kto mówi jej, co ma robić, jeździ za szybko i w ogóle. Był bardzo męski. Była w nim całkowicie zakochana. Oboje byli prawnukami królowej Wiktorii. Pod koniec lat 30. książę Filip był w Anglii. Jego ojciec na południu Francji, matka wróciła do Grecji, a siostry były w Niemczech. Odwiedzał domy różnych ludzi, a w księgach gości wpisywał bez stałego miejsca zamieszkania. Zaprzyjaźnił się z księżniczką Elżbietą podczas wojny, a po jej zakończeniu ta przyjaźń się pogłębiła.
as the war wore on, and by the end of the war, their friendship was deepening. From time to time, Od czasu do czasu odwiedzał zamek Windsor. Zobaczył królową podczas jednej z tych pantomim, a jakiś czas później zaczęła do niego pisać, a nawet umieściła zdjęcie mężczyzny z brodą na toaletce. Tym mężczyzną był książę Filip w czasie, gdy nosił brodę. Wkrótce potem rozwinął się romans. Był w królewskiej marynarce wojennej, był jej kuzynem. Był odpowiednim kandydatem, niezwykle czarującym. Od 1946 roku byli zakochani i gotowi do zaręczyn. Nie sądzę, żeby król Jerzy VI miał coś przeciwko księciu Filipowi. Po prostu jego wybranka była bardzo młoda. Oboje byli młodzi i król chciał, by poczekała. To było wzruszające, gdy wyjechali razem na zagraniczną wycieczkę rodzinną w 1947 roku do Afryki Południowej. Tylko nasza czwórka, jak zawsze mówił Jerzy VI. Księżniczka Elżbieta skończyła 21 lat, kiedy była w RPA i wygłosiła niezwykłe przemówienie, dedykując swoje życie służbie wspólnocie narodów i imperium. To bardzo charakterystyczne dla niej. Pasuje do pragnienia, by przede wszystkim służyć. To było dokładnie to, co zawsze chciała robić. Wy, młodzi z brytyjskiej rodziny narodów, czy pozwolicie mi przemawiać jako wasz przedstawiciel w dniu moich urodzin? Teraz, gdy staliśmy się dorośli, wielką radością dla nas wszystkich jest myśl, że będziemy w stanie zdjąć część ciężaru spoczywającego na barkach starszych, którzy walczyli, pracowali i cierpieli, aby ochronić nasze dzieciństwo. Nie napisała tego przemówienia sama. Zostało napisane przez jedną z jej prywatnych sekretarek, a przez nią zatwierdzone. Ale kiedy je przeczytała, rozpłakała się i powiedziała: dokładnie to czuję, dokładnie to chcę powiedzieć. To pokazało, że jej ojciec miał rację, wierząc w nią. Miała ogromne poczucie obowiązku, nie tylko wobec Anglii, ale wobec całej wspólnoty narodów. To była najważniejsza rzecz w jej życiu. Oświadczam, że moje życie, krótkie czy długie, będzie poświęcone służbie wam i imperium, do którego należymy. Ale mogę nie mieć siły, aby wypełnić to postanowienie w pojedynkę. Chyba że dołączycie do mnie, do czego zapraszam. To była jej ostatnia chwila jako córki. Wiedziała, że wkrótce zostanie narzeczoną Filipa i wyjdzie za niego za mąż. Wraz z wiadomościami o postępujących przygotowaniach do królewskiego ślubu pojawiły się zdjęcia rodziny królewskiej w towarzystwie porucznika Filipa Mountbattena. Członkowie dworu nie byli pewni, kim był ten człowiek. Księżniczka Elżbieta była idealną księżniczką. Piękna, dobrze wykształcona i wiedziała, jak się zachować. Nikt nie znał księcia Filipa. Kim on był? Gdzie byli jego rodzice? Jego dziadek, król Grecji, został zamordowany. Jego ojciec był oskarżony w procesie i prawie został stracony, gdy Filip się urodził. Uciekł i wraz z całą rodziną został wygnany do Francji. Dzieciństwo księcia Filipa było ciężkie. Urodził się na kuchennym stole na Korfu i został przewieziony w skrzyni na pomarańcze na pokładzie brytyjskiego statku. Jego życie we Francji było nędzne. Pod koniec lat 20. jego rodzice rozstali się. Jego matka przeszła załamanie psychiczne i trafiła do przytułku w Szwajcarii. Ojciec wyjechał na południe Francji, gdzie zamieszkał ze swoją dziewczyną na jachcie na francuskiej Rivierze. Zawsze mówił mi, że jest paneuropejski. Nie wiem, kim był. Był znany jako grecki Filip, ale nie miał greckiej krwi.
Grecka rodzina królewska, do której należał, nie była stamtąd. Byli wypożyczeni. O ile skądś pochodził, to mogły to być Niemcy. Sam powiedział, dlaczego miałbym lubić Greków? Okropnie traktowali moją rodzinę. I to jest prawda. Pomysł, że jest Grekiem, jest daleki od rzeczywistości. Nikt nie wiedział, kim był ten książę. Nie chodził do tradycyjnej szkoły w Anglii. Nie był częścią brygady gwardii. Chodził do szkoły Gordonstoun, założonej przez Niemca, księcia Maxa z Badenii, założyciela Salem. Dołączył do królewskiej marynarki wojennej. Wspomniano o nim w depeszach. Ale kim był? Kiedy się zaręczyli, wiele osób wokół króla i królowej miało zastrzeżenia. Po zrzeczeniu się roszczeń do tronów Grecji i Danii, Filip przyjął nazwisko swojej matki Mountbatten. Po ślubie z księżniczką Elżbietą otrzymał tytuł księcia Edynburga. Hołdy i radość wraz z widowiskiem oznaczały najważniejsze królewskie wydarzenie od czasu koronacji. Królewski ślub był postrzegany jako nowa epoka elżbietańska. Kraj był w opłakanym stanie. Po wojnie sytuacja była surowa i nagle niezwykle piękna panna młoda i szarmancki oficer marynarki mieli rozproszyć wojenny mrok i zapewnić mu złotą przyszłość. Te odczucia spowodował ślub. Był jak bajka. Wkrótce nawoływania ludzi zostały wysłuchane i para młoda pojawiła się na słynnym balkonie. Brytyjczycy uznali małżeństwo księcia Filipa i przyszłej królowej jako wyczekiwaną ulgę po czasach oszczędności i trudności. Paradoksalnie w okresie powojennym było więcej racjonowania niż w czasie wojny. Jedną z najbardziej uroczych rzeczy było to, że spośród 1700 oficjalnie spisanych prezentów ślubnych setki stanowiły nylonowe pończochy, które kobiety z całego kraju wysłały księżniczce. Wiedziały, że w trudnych czasach jest to coś, czego pragnie każda kobieta. Niech szczęście naszej księżniczki i jej męża marynarza pogłębia się w kolejnych latach. Po ślubie z Filipem księżniczka Elżbieta urodziła księcia Karola w 1948 roku i księżniczkę Annę w 1950 roku. Szybko po ślubie mieli 2 dzieci. Chciała więcej, ale musieli to odłożyć. Dlatego mieli 2 tury dzieci. Jedną przed koronacją i jedną, gdy już umocniła swoją pozycję na tronie. Spędziła wspaniały rok z Filipem jako żona oficera marynarki wojennej. Po ślubie Filip pragnął kontynuować karierę. Wspierała go w tym. Rodzina królewska zgodziła się, a on udał się na Maltę, gdzie brytyjska marynarka wojenna miała wciąż dużo jednostek. Dowodził własnym okrętem. Pojechała tam nie jako księżniczka, ale jako żona kapitana. Po raz pierwszy i jedyny w życiu mogła prowadzić samochód, iść do salonu piękności, wypić kawę z przyjaciółmi. Doświadczyła czegoś bardzo zbliżonego do zwykłego życia i chciała, by to trwało jak najdłużej. To oczywiste, że chciała cieszyć się życiem. Nie miała tam żadnych ograniczeń. Mogła swobodnie poruszać się po Malcie. To była dla niej nowa sytuacja. Oficjalnie to ona była szefem, ale w życiu prywatnym to Filip dowodził. Tak mi się wydaje. Cały czas wydawał jej rozkazy. Nie powinienem tego mówić, ale słyszałem, jak na nią krzyczał. Królowa i książę Filip bardzo dobrze się dogadywali.
Wybrała kogoś, kto do niej pasował, co doprowadziło do interesującego związku, który trwał przez wiele lat. Myślę, że królowa jako pierwsza przyznałaby, że książę Filip nie był kimś, kto przebierał w słowach. Dowodził domem, był głową rodziny. Prowadził wiele zmian w pałacu Buckingham. Zmian na lepsze. Nie chciał być tylko małżonkiem. Chciał być jednostką na własnych warunkach. Według mnie część charakteru królowej, to, że jest zabawna i uszczypliwa, wynika z życia z kimś o tak silnej osobowości. To efekt trwałej miłości, jaką do niego żywiła. To klucz do wielu szczęśliwych małżeństw. To różnice między ludźmi sprawiają, że małżeństwo działa. Moim zdaniem to było spoiwo, które tak mocno ich trzymało. Niestety chyba za często książę Filip musiał słuchać, jak mówię. Jest kimś, kto nie lubi komplementów, ale był moją siłą i opoką przez te wszystkie lata. Pamiętam, jak kilka lat temu byłem z nimi w teatrze, w loży. Kiedy wyszliśmy na przerwę, królowa szła przodem, a ja z księciem Edynburga za nią. Królowa wyszła i przywitała się z różnymi celebrytami, którzy tam byli. Książę Edynburga i ja staliśmy w rogu sali. Spojrzał w kierunku królowej, drobnej kobiety pośrodku tłumu. Była otoczona przez ludzi. Ich spojrzenia spotkały się w zatłoczonej sali, a ona uśmiechnęła się do niego. Podniósł swój kieliszek i wzniósł za nią toast. Wtedy zdałem sobie sprawę, że tych dwoje łączy wyjątkowa relacja. Chociaż księżniczka Elżbieta była niezwykle szczęśliwa, będąc żoną Filipa i matką dwójki dzieci, narastały obawy o zdrowie jej ojca. Jerzy VI walczył wcześniej z rakiem płuc i przeszedł operację usunięcia jednego z nich. Rankiem 6 lutego 1952 roku Jerzy VI zmarł na zakrzepicę wieńcową w wieku 56 lat. Naród opłakiwał śmierć swojego króla, człowieka, który został z rodziną i Londyńczykami w okresie Blitzu w Londynie, czym zdobył ich serca. Niespodziewana śmierć króla zmieniła wszystko, nie tylko dla Elżbiety, ale także dla Filipa. Ich pierwsza podróż do Kenii została nagle przerwana, gdy ogłoszono śmierć króla. To książę Edynburga przekazał wiadomość księżniczce Elżbiecie, która była zdruzgotana. To niezwykła wizja królowej schodzącej po schodach, by spotkać się z tymi wszystkimi dawnymi ministrami, jak Winston Churchill, urodzony w 1874 roku, który służył w armii królowej Wiktorii. Był ministrem u Edwarda VII, a później został jej premierem. Attlee, Eden, Mountbatten, książę Gloucester i kilka innych osób czekało na nią. Od momentu, gdy weszła na lotnisko w Anglii, ludzie zaczęli się jej kłaniać. Została nową królową. Dla Filipa był to ogromny cios. Zrozumiał, że życie rodzinne, jakie znał, dobiegło końca. Zdał sobie z tego sprawę jeszcze przed nią. Uderzyła go powaga sytuacji. Nagle stała się królową i nie mogła już być żoną, nie mogła już być matką, nie miała już czasu dla dzieci. Tak więc książę Filip stał się panem domu. Od 1952 roku, gdy tylko została królową, jeździła w wiele oficjalnych podróży. Początkowo trwały długo, ponieważ odbywały się statkiem. Między nią a jej dziećmi pojawił się dystans. Coś, co nie miało miejsca między nią a jej rodzicami. Książę Filip w pewnym sensie stracił żonę na rzecz jej służby. To, co najbardziej uderzyło dziennikarzy w tamtym czasie, to jej młody wiek i niewinność w całej tej sytuacji. W tym czasie była już dobrze wykształconą i oczytaną kobietą. Mimo to nie miała praktycznie doświadczenia, czy to jako żona, czy królowa.
being queen. Utrata rodzica jest bolesna, bez względu na wiek. Jeśli jesteś w linii sukcesji monarchii, wiesz, że kiedy twój ojciec umrze, zajmiesz jego miejsce. Nie można sobie wyobrazić wagi obowiązków, napięć i trudności, z którymi będziesz musiał się zmierzyć. Śmierć jej ojca była tragedią zarówno w jej życiu osobistym, jak i przez to, że musiała zmierzyć się z faktem zostania nowym monarchą Wielkiej Brytanii. Najpierw czuć było niepokój. Jak sobie z tym poradzi? A potem Winston Churchill w swoim przemówieniu żegnającym Jerzego VI i witającym nową królową podkreślił, że jest współczesną Elżbietą wstępującą na tron w tym samym wieku, co królowa Elżbieta I w czasach Tudorów. To była szansa dla Wielkiej Brytanii i wspólnoty narodów na bycie świadkiem nowej epoki elżbietańskiej. Podobnie jak jej ojciec, księżniczka Elżbieta zasiadła na tronie niespodziewanie. 4 miesiące po śmierci króla Jerzego VI królowa Elżbieta II została koronowana 2 czerwca 1953 roku. Telewizja dopiero stawała się popularna. Koronacja odbyła się w 1953 roku. Wiele osób kupiło z tej okazji telewizor, w tym moja rodzina. Usiedliśmy, a sąsiedzi zebrali się, aby oglądać, jak to było w zwyczaju. To wydarzenie sprawiło, że telewizja stała się popularna. Istniało przekonanie, że powinno to być wydarzenie globalne i że wszyscy we wspólnocie narodów powinni mieć szansę cieszyć się koronacją nowej królowej. Bała się, że popełni błąd, który zostanie pokazany na żywo w telewizji. Uroczyście obiecuję to wypełnić. Podczas ceremonii nie zabrakło niezwykle emocjonalnych i intymnych momentów, takich jak przyjęcie komunii. Był też moment, w którym musiała znacznie obniżyć sukienkę, aby olej koronacyjny mógł zostać nałożony na jej klatkę piersiową. Nie chciała, aby pokazano to w telewizji. Ludność chciała zobaczyć rodzinę królewską, nie tylko w Londynie. Potrzebowali zobaczyć, że to naprawdę się dzieje. BBC naciskało, aby koronacja była transmitowana w telewizji. Królowa wyraziła zgodę. To jej doradcom nie spodobał się ten pomysł i powiedzieli nie. To nie może się zdarzyć, ponieważ w pubach będą mężczyźni w czapkach. To brak szacunku. Ludzie protestowali. Mówili, mówi się, że królowa powinna być koronowana na oczach wszystkich ludzi. Dziś wszyscy oglądają telewizję. Jak wiemy, wydarzenie to było transmitowane w telewizji i było ogromnym sukcesem. Zjednoczyło wspólnotę narodów i cały świat. Była to doniosła chwila w życiu królowej. Nie tylko dlatego, że patrzył na nią cały świat, ale dlatego, że jest niezwykle religijną kobietą. Złożenie przysięgi przed Bogiem w tak uroczystych okolicznościach, aby służyć swojemu krajowi, zdefiniowało jej życie. Zawsze miała wielkie poczucie obowiązku, które jeszcze się wzmocniło. Jej koronacja była przede wszystkim ceremonią religijną, której przewodniczył arcybiskup. Tym, co naprawdę zmieniło jej życie po koronacji, było poczucie osamotnienia. Była wybranką Boga.
Teraz, gdy szansa na zostanie królową zniknęła, księżniczka Małgorzata uwierzyła, że jest poza centrum uwagi i może prowadzić wolne życie. Nieograniczona już królewskimi konwenansami, wyruszyła na poszukiwanie swojego ukochanego, kapitana Petera Townsenda. Wkrótce po koronacji euforia wielkiego wydarzenia została przyćmiona przez aferę Margaret Townsend. Królowa czuła konflikt, ponieważ jako głowa kościoła Anglii nie mogła pozwolić swojej siostrze poślubić rozwiedzionego mężczyzny, ale jako siostra księżniczki Małgorzaty chciała, aby była szczęśliwa. To nie było łatwe. W tym przypadku para została rozdzielona. Peter Townsend został wysłany do Brukseli jako attaché. Wrócił dopiero w 1955 roku. Ludność była podekscytowana faktem, że 25-letnia księżniczka Małgorzata będzie miała więcej swobody w robieniu tego, co chce. Jednak z czasem miłość wygasła. Kiedy księżniczka Małgorzata zdała sobie sprawę, że istnieje możliwość anulowania jej wypłat i utraty królewskich tytułów, sprawa została zamknięta. Osobista wiadomość księżniczki Małgorzaty opublikowana przez Clarence House. Chciałabym poinformować, że zdecydowałam się nie wychodzić za mąż za kapitana Petera Townsenda. Jestem głęboko wdzięczna za troskę tych, którzy nieustannie modlili się o moje szczęście. Ze względu na ich bliskość, królowa wspierała Małgorzatę przez cały czas trwania romansu. To ich matka była przeciwna temu związkowi. Elżbieta i Filip doradzali Małgorzacie w tej sprawie tak bardzo, jak tylko mogli. Czasami błędnie mówi się, że to królowa nie pozwoliła na ten związek. Była załamana, gdy rząd oświadczył, że Małgorzata nie może poślubić kapitana. To rząd nie pozwalał na to małżeństwo. Królowa bardzo sympatyzowała z Małgorzatą, ponieważ wiedziała, czym jest prawdziwa miłość. Sama poślubiła mężczyznę swoich marzeń. Jednym z problemów, z którymi królowa często się mierzyła, jest ona jako królowa i jako osoba. W pewnym sensie są to dwa różne wcielenia. Królowa jest znana z tego, że czasami zwraca się do prywatnej sekretarki, która przedstawia jej coś do przejrzenia i zadaje jej pytanie, co powinna zrobić królowa. Na początku panowania królowa przez prawie rok podróżowała na nowo wybudowanym jachcie Britannia. Było to świętowaniem jej wstąpienia na tron, ale także podziękowaniem dla wspólnoty narodów Australii, Nowej Zelandii, Kanady, RPA, Indii i innych krajów afrykańskich za wkład w wysiłki wojenne przeciwko Niemcom i Japonii. Kiedy królowa wstąpiła na tron, wciąż byliśmy Imperium Brytyjskim. To była ważna część naszego życia. Byłem młody, ale to pamiętam. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale mieliśmy znaczne wpływy na całym świecie. Była również królową wszystkich tych krajów. Później stały się one wspólnotą narodów, stowarzyszeniem zaprzyjaźnionych krajów. Królowa zawsze traktowała to bardzo poważnie. Sądzę, że ze wszystkich obowiązków dwa były dla niej najważniejsze: przewodzenie Kościołowi i kierowanie wspólnotą narodów. Królowa przyjęła wspólnotę narodów jako jedną ze swoich głównych misji. Tak jak premier znajduje obszar, z którym chce być utożsamiany, tak królowa uważa tę organizację za najważniejszą. Nigdy nie opuszcza spotkań z szefami rządów wspólnoty narodów. Ma premierów z całej planety i mówi, że na tych spotkaniach czasami czuje się jak lekarz. Spotyka się z 4 premierami rano i kolejnymi 4 po południu, a każdy z nich ma inne problemy. A z kim lepiej porozmawiać, jak nie z nią? Nikomu nie powie, co usłyszała. I zna wszystkich poprzedników tych premierów, od lat 40. Wielu z nich nie było wtedy na świecie. W dzisiejszych czasach żyjemy w świecie, w którym sława wydaje się ważniejsza niż cokolwiek innego.
Pomimo bycia najczęściej fotografowaną kobietą w historii, królowej nie interesuje sława. Elżbieta, zarówno jako księżniczka, jak i królowa, zawsze kierowała się ogromnym poczuciem obowiązku. Kiedy została koronowana na królową, jednym z symboli władzy, które przyjęła, jest coś, co nazywamy ślubną obrączką Anglii. Uważa się za żonę Anglii, Brytanii, Australii i wszystkich innych krajów, które uznają ją za swoją królową. Jest to dla niej najważniejsze. Nie sądzę, żeby oglądała film Królowa, ponieważ nie interesuje się sobą, nie czyta o sobie. Nie należy do pokolenia tylko ja. Nie jest wrażliwa. Nie ma zdjęć królowej i księcia Filipa trzymających się za rękę. Oni obrazują swoje pokolenie. Możesz chcieć to zobaczyć, może tego szukasz w rodzinie królewskiej, ale oni ci tego nie dadzą. Dwie rzeczy najbardziej wpłynęły na królową. Pierwsza to historia jej wuja Edwarda VIII, który panował przez krótki czas i nigdy nie został koronowany. To zaszczepiło w niej pogląd, że obowiązek nie jest czymś, co można porzucić. Drugi wpływ miał jej ojciec, którego naśladuje. Moim zdaniem odniosła jeszcze większy sukces. Jest bardziej kochana przez społeczeństwo niż jej ojciec. To niesamowite, jest naszą monarchinią. Poświęciła czas na rozmowę ze mną. Nie mogę w to uwierzyć. Udało się. Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie słyszałem o królowej, powiedział mi jej prywatny sekretarz. Królowa uważa za swój obowiązek dotrzymanie kroku najwolniejszej osobie w tym kraju, aby nikt w kraju nie został w tyle. Królowa zawsze rządziła w sposób niezwykle inkluzywny. Od 1952 roku w Wielkiej Brytanii było wielu premierów i wiele rządów, ale królowa trwała niezmiennie. Od Winstona Churchilla po Margaret Thatcher królowa dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z 14 premierami. Nie ma wątpliwości, że darzyła Winstona Churchilla szczególną sympatią. Znała go od najmłodszych lat. Siedziała mu na kolanach, był przyjacielem jej rodziców. Jej ojciec walczył w II wojnie światowej u jego boku. Miała 26 lat, kiedy została królową, a Winston Churchill, wielki człowiek europejskiej polityki, był jej pierwszym premierem. Wyjątkowym. Od tego czasu premierzy przychodzili i odchodzili, a ona bardzo umiejętnie nie pozwalała im na zbytnią zażyłość z nią. James Callaghan, brytyjski premier, powiedział mi kiedyś: władcy oferują życzliwość, a nie przyjaźń. To spora różnica. Przynajmniej raz w tygodniu, we wtorek, premier miał zwolnić kalendarz i udać się do pałacu Buckingham, aby porozmawiać z królową. Premier siadał i otwarcie rozmawiał z królową o stanie rzeczy, a ona miała przede wszystkim słuchać. Kilka lat temu rozmawiałem z królową na przyjęciu. Rozmawialiśmy o ówczesnym premierze Johnie Majorze. To był czas recesji. Zapytałem wtedy królową: jest źle? Powiedziała: z recesją? Całkiem źle. Jestem królową od 1952 roku. Powiedziałem: wiem, wasza wysokość, a ona dodała: miałam 13 premierów. Odpowiedziałem: wiem, wasza wysokość. Na co ona: co jakiś czas mamy tego rodzaju recesję i nie sądzę, aby którykolwiek z moich premierów wiedział, jak sobie z tym radzić. Królowa jest bardzo oschła i ma świetne poczucie humoru.
Jeśli królowa się zaśmieje, możesz być pewien, że naprawdę ją rozbawiłeś. Jest bardzo dowcipną osobą. Ludzie zawsze myślą, że królowa wygląda poważnie, ale to przez to, że jest teraz starsza. Jej twarz jest na co dzień surowa, ale kiedy się uśmiecha, zmienia się i nabiera promiennych rysów. Jest bardzo zabawna. Potrafi naśladować niektórych ludzi i akcenty. Wracała z wycieczek, naśladując napotkanych ludzi. Kiedy dołączyłam do Majesty w 1983 roku, królowa i książę Filip pojechali do Jordanii i ja również. Królowa zapytała mnie, o czym piszesz w swoim magazynie. Odpowiedziałam, o waszej rodzinie, madam. Powiedziała, używam go jako pamiętnika, aby wiedzieć, co oni wszyscy robią. Lubię historię o królowej, która zawsze chciała odwiedzić supermarket. W Norfolk założyła płaszcz, chustę na głowę i powiedziała, że nigdy nie była w supermarkecie z wyjątkiem tych, które otworzyła. Następnie weszła do supermarketu. W jednej z alejek starsza pani spojrzała na nią i powiedziała, moja droga, strasznie przypominasz królową. A ona odpowiedziała, dziękuję, to pocieszające. Taka jest królowa. Królowa jest bezpartyjnym strażnikiem brytyjskiej historii, demokracji i kultury. Nie podlega parlamentowi. Służy brytyjskiej monarchii i ludowi. Są ponad polityką. Nie wybraliśmy ich. Być może nawet nie chcieli tam być, ale mimo to poświęcili swoje życie służbie. To ważne, byśmy to wiedzieli. To dlatego w latach 80. zachowanie niektórych młodych z rodziny królewskiej było taką szkodą dla monarchii. Podziwiamy ich, bo są ponad polityką i dlatego, że ludzie tacy jak książę Karol naprawdę troszczą się o swój kraj i swoich obywateli. Nie jest tajemnicą, że różni się z księciem Karolem. Oczywiście kocha swojego najstarszego syna, ale uważa, że jego wsparcie kontrowersyjnych spraw jest zagrożeniem dla monarchii. Książę Karol w swojej obronie powiedziałby, że to tylko póki jest księciem Walii. Wszystko się skończy, gdy zostanie monarchą. Rozumie obowiązek bezstronności, który jest wymagany od współczesnego monarchy. Patrząc na Karola i Andrzeja, można ich przyrównać do Williama i Harry'ego. Andrzej i Harry są zastępcami następców. Obaj są traktowani łagodniej. Uważa się ich za imprezowych książąt lub playboyów. Nie dźwigają ciężaru odpowiedzialności. Nie będą królami. Andrzej miał reputację odważnego, gdy latał helikopterami na Falklandach, udając macho czy bohatera Top Gun. Relacja królowej z księciem Andrzejem była stała, pomimo kontrowersji wokół jego związku z Jeffrey Epstein. Nawet po zarzutach Victorii Jeffrey, królowa pozostała tak lojalna wobec syna, jak wobec swojego kraju. Pobłaża swoim młodszym dzieciom. Ma dla nich dużo miłości. Być może jest wobec nich mniej krytyczna niż wobec Karola. Co o tym sądzisz? Książę Edward nie miał zbyt dobrej prasy, ponieważ był najmłodszym synem, zawsze w cieniu brata. Nie radził sobie zbyt dobrze w królewskiej marynarce wojennej. Uważano go za słabego, a nawet geja, czemu później zaprzeczyła jego żona w niefortunnym wywiadzie. Nagłówek brzmiał: mój Edward nie jest gejem. Myślę, że naprawdę cierpiał z powodu złej prasy. Próbował mieć własne przedsięwzięcia i prowadził Ardent, telewizyjną firmę produkcyjną. Nie wyszło. Ostatnim gwoździem do trumny było sfilmowanie księcia Williama w Eton po tym, jak wyraźnie mu tego zabroniono. To zakończyło jego karierę, ponieważ królowa nie chciała złego rozgłosu. Z tej szczególnej okazji świętujemy z kimś, kto urodził się w wyniku wypadku, na który nie miałam wpływu. Dlatego jestem winna mojej mamie i tacie ogromne podziękowania. Ludzie mówią, że księżniczka Anna wspierała ją najbardziej.
To dlatego, że jest jej jedyną córką, jak i dlatego, że niestrudzenie pracuje w imieniu rodziny królewskiej. Jest obecna na różnych spotkaniach niemal każdego dnia. Królowa bardzo ją podziwia za to zaangażowanie. Księżniczka Anna bardziej przypomina księcia Filipa niż swoją matkę. Jest też zawsze bezpośrednia i rzeczowa. Myślę, że królowa jest blisko ze swoimi dziećmi. Jednak to na wnukach królowa skupia się najbardziej. Jest wspaniałą matriarchinią. Uwielbia otaczać się rodziną. Dlatego czas spędzony w Sandringham na Boże Narodzenie i w Balmoral latem jest dla niej tak cenny. To właśnie wtedy może być z nimi, chociaż przez kilka tygodni. Rodzina królewska to normalna rodzina, z normalnymi problemami i normalnymi emocjami. W rzeczywistości stoją pod jeszcze większą presją, ponieważ wszystko, co robią, jest analizowane. Jeśli mają problemy w związku, kamery są gotowe uchwycić wszystko. Tak było w przypadku księcia Karola i Diany. Ciekawe jest to, że Diana Spencer pojawiła się znikąd. Chociaż miała rodzinne powiązania z rodziną królewską, nie była typem dziewczyny, które towarzyszyły księciu Karolowi. Wiele jego dziewczyn miało przeszłość. My, prasa, wiedzieliśmy, że książę Karol musiał znaleźć kogoś z czystym kątem. A Lady Diana Spencer to był prezent dla nas wszystkich. Była wtedy młodą i naiwną dziewczyną, ale myślę, że rodzicom księcia Karola ulżyło, że zdecydował się ożenić. Był singlem przez długi czas. Nie mógł się ustatkować, a to przyciągało złe nagłówki. Czy jest księciem playboyem? Czy nie umie zdecydować? Czy jest niezdolny do poważnego związku? I nagle w jego życiu pojawiła się ta piękna dziewczyna. To poprawiło jego reputację. Znalazł partnerkę, piękną i czarującą. Zawsze byłem fanem Diany Spencer. Uważam, że to niezwykle interesujące, jak przerodziła się z poczwarki w kobietę, którą znamy. Świetnie radziła sobie z królewskimi obowiązkami. Przez pewien czas byli uważani za parę marzeń. Mogli robić cokolwiek, gdziekolwiek. Każdy chciał ich zobaczyć. Problem polegał na tym, że Diana Spencer była ofiarą podwójnych standardów. W latach 70. społeczeństwo nie dbało o to, czy żona jest dziewicą, czy nie. Ale jeśli chodzi o rodzinę królewską, ten przestarzały zwyczaj nadal obowiązywał. Oznaczało to, że była znacznie młodsza od księcia Karola. Jak się później okazało, był on już emocjonalnie związany z inną kobietą, Camillą. Ale jej problem był sytuacją bez wyjścia. Zakochała się w księciu Karolu i przespali się, co uniemożliwiło jej bycie przyszłą królową. Brzmi to śmiesznie i prymitywnie. 2 lub 3 lata później książę Andrzej zakochał się w Fergie. Nigdy nie udawała dziewicy. Miała wcześniej chłopaków, ale wtedy już nikogo to nie obchodziło. Diana została złapana w tę pułapkę. To było podstawą tragedii, jaką stało się życie jej i księcia Karola. I ogromnym wyzwaniem dla monarchii i reputacji Elżbiety II. Królowa rzadko ingeruje w prywatne życie swoich dzieci, a nigdy publicznie. Zrobiła to, gdy problemy w małżeństwie księcia Karola i księżnej Diany zostały ukazane przez światowe media. Nie pokazywaliśmy jej nieszczęścia aż do 1987 roku.
kiedy stało się jasne, że nie jest szczęśliwa. Królową stresowały problemy w małżeństwie Karola i Diany z wielu powodów. Oczywiście istniało zagrożenie dla reputacji rodziny królewskiej, ale głównie chodziło o szczęście pary i wzór dla Williama i Harry'ego, którzy byli bardzo kochani przez babcię, a także reprezentowali przyszłość rodziny królewskiej. Temat wywoływał szereg emocji. Królowa próbowała zbliżyć się do Diany, ale ona była bardzo niechętna. Uważała, że kolacja z królową jest nudna i onieśmielająca. Królowa zapraszała Dianę na wspólny lunch czy kolację, ale ona zawsze znajdowała jakąś wymówkę. Nie nawiązały bliskich relacji wtedy, kiedy mogłoby to być pomocne dla Diany. Kiedy małżeństwo zaczęło się rozpadać, Diana odwiedzała królową. Nikt nie może rozmawiać z królową bez umówionego spotkania, ale Diana czekała w przedsionku, aż wyjdzie ostatni gość. Wbiegała przed kolejnym. Zaczynała płakać, mówiąc: wszyscy mnie nienawidzą. Nienawidzę mojej mamy, nienawidzę mojej siostry, nienawidzę mojego męża. Królowa, która nie była przyzwyczajona do tego rodzaju konfrontacji, nie wiedziała, co robić z Dianą. To ją zdenerwowało. W rezultacie nie zareagowała. Błędem byłoby myśleć, że obwiniała Dianę o to, co się stało. Uważam, że ona i jej mąż bardziej obwiniali księcia Karola, ponieważ to on miał dziewczynę na boku, co nie było już tajemnicą. I to on przez całe życie przygotowywał się do tego. Z tego co wiem, królowa starała się nie ingerować w życie swoich dzieci. Prawdopodobnie powinna była. Jednym z największych błędów jej panowania był brak ingerencji w związek Karola i Diany. Zapytałem o to kiedyś księcia Filipa. Odpowiedział po prostu: jesteśmy rodziną. Takie rzeczy zdarzają się w rodzinie. Próbowali sobie z tym poradzić i zareagowali tak, jak zareagowaliby rodzice z ich pokolenia. Jedną z rzeczy, które najbardziej niepokoiły królową i księcia Filipa w związku z Dianą, księżną Walii i Sarą Ferguson, która poślubiła młodego księcia Yorku, była uwaga, którą przyciągnęły. Książę Edynburga powiedział mi kiedyś: kiedy królowa wstąpiła na tron i wyruszyła w podróż na początku lat 50., miliony ludzi wyszły na ulice i wiwatowały. Gdyby królowa wzięła tę uwagę dla siebie, to by ją zjadło. Nigdy tego nie zrobiła. Wiedziała, że cała ta adoracja nie była dla niej. Uwielbienie dotyczyło roli królowej. Coś, co ich niepokoi, to to, jak są przedstawiani. Rozmawiałem już z księciem Edynburga o tym, że są dziś uważani za celebrytów. Oni nie są celebrytami. Postrzegają siebie jako część historii. W ich żyłach płynie krew, która płynęła w żyłach rodziny królewskiej jeszcze przed 1066 rokiem. Mantrą królowej, jeśli chodzi o rodzinę, byłoby nigdy nie narzekać i nigdy się nie tłumaczyć. Pod tym względem zawsze zachowywała stanowcze milczenie na tematy takie jak miłość, małżeństwo i rozwód. Momentem w jej życiu, w którym otworzyła się najbardziej, był moment, w którym mówiła o swoim annus horribilis. Według samej królowej rok 1992 był najgorszym w jej życiu. Nazywała go annus horribilis. Był to rok, w którym Andrzej i Fergie rozwiedli się. Wcześniej był pożar w zamku Windsor, w rocznicę jej ślubu, i myślę, że poczuła, że jej życie staje w płomieniach. Do tego wszystkiego doszła również separacja księcia i księżnej Walii, czemu królowa próbowała zapobiec na wiele sposobów.
Mówiła: spróbuj jeszcze trochę, trochę dłużej. W końcu zdała sobie sprawę, że to nie zadziała. To był dla niej bardzo nieszczęśliwy rok. Wkrótce po pożarze zamku królowa miała wygłosić mowę. Nie unikała tematu. Była chora. Od dymu bolało ją gardło. Była przeziębiona. Wszystko to złożyło się na ten przejmujący obraz kobiety w średnim wieku, która widziała, jak jej dom się spalił, a dzieci się rozwiodły. Podsumowując, był to annus horribilis. Użycie łacińskiego terminu było dla niej sposobem na zmniejszenie ciężaru tego ponurego tematu. Opowiedziała o tym, a poddani pokochali ją jeszcze bardziej i udzielili królowej emocjonalnego wsparcia, które tak często otrzymywali od niej. W obliczu nagłaśnianych na całym świecie kontrowersji związanych z życiem osobistym jej dzieci, królowa znalazła pocieszenie w odbudowie zamku Windsor po pożarze. Nie wiedziała, że największa z tragedii, która przyniesie wątpliwości co do jej rządów, wydarzy się 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu. Spałem, kiedy zadzwonił telefon i jeden z moich przełożonych powiedział: Nick, w Paryżu był wypadek samochodowy. Dodi Fayed zginął i sądzimy, że księżna również. Szybko wstałem, ubrałem się i pojechałem prosto do studia w środku nocy. To była wiadomość, która leciała w telewizji przez cały tydzień. Otrzymaliśmy wiadomość od Press Association, że Diana, księżna Walii, zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Podczas gdy Brytyjczycy pogrążyli się w narodowej żałobie po Dianie, królowa stara się zrównoważyć wytrwałość i obowiązek monarchii, wyglądając na zdystansowaną i zimną. Z medialnego punktu widzenia tydzień po śmierci Diany był bardzo długi. W niedzielę przeżyliśmy szok. Tego samego dnia lub dzień później odkryto, że paparazzi śledzili jej samochód. Następnie odkryto, że kierowca miał więcej alkoholu we krwi niż jest dozwolone. To ściągnęło na niego całą winę. Na koniec zwrócono się przeciwko królowej. Prasa przedstawiła to po swojemu. Spekulowali na temat afery flagowej, mówiąc, że w pałacu Buckingham nie było opuszczonej brytyjskiej flagi. Pytałem ITN kilka razy, dlaczego nie sfilmujecie zamku Windsor z flagą powiewającą w połowie masztu, ale nie chcieli tego. Chcieli pokazać, że monarchia o to nie dba. Nie podsycamy histerii. Zawsze denerwuje mnie, gdy ludzie nas o to oskarżają. Wielu Brytyjczyków było z nią związanych. Odczuwali jej stratę osobiście. Bardzo uważaliśmy, by nie podburzać ludzi. Nie mówiliśmy: królowa zachowała się okropnie. Nie przyjechała do Londynu, aby spotkać się z ludźmi. Staraliśmy się być tak ostrożni, jak to tylko możliwe, ale historia płynęła sama. Nikt nie wyobrażał sobie, co stało się z Dianą i co wydarzy się w kolejnych dniach. Po śmierci Diany królowa zrobiła to, co zawsze. Lubi ciągłość i zrobiła to, co zrobiliby jej ojciec i dziadek. Odcięli się od świata w Balmoral i zachowywali tak, jakby nie stało się nic strasznego. Źle odczytała uczucia narodu. Nie wiedziała, co dzieje się w Londynie. Królowa jest osobą, która przeżyła wojnę. Jej pokolenie inaczej reaguje na takie rzeczy jak wypadki samochodowe w porównaniu z dzisiejszym, bardziej wrażliwym pokoleniem. Opieka nad chłopcami w tym traumatycznym okresie ich życia była dla niej priorytetem.
Dlatego nie chciała wokół siebie kamer, unikała publicznych oświadczeń. Chciała chronić prywatność Williama i Harry'ego. Nie chciała, by ktoś przeszkadzał ludziom w pałacu, ale ważniejsze było, by chłopcy mogli skupić się na oddaniu matce hołdu na pogrzebie, a potem by wrócili do domu. Jednak nie tak postrzegali tę sytuację mieszkańcy Londynu, media i ludzie na całym świecie. Kiedy królowa wróciła ze Szkocji do pałacu Buckingham, zaniepokoiła ją wrogość tłumu. Podczas spaceru słyszała, jak niektórzy mówili najwyższy czas. Ludzie mówili mnóstwo okropnych rzeczy. Aż pewna kobieta dała jej bukiet kwiatów. Królowa spytała, mam je tam złożyć? A kobieta odpowiedziała, nie madam, one są dla pani. Ten moment przełamał lody. Ludzie ją dostrzegli. Zamiast czuć złość, w końcu zdali sobie sprawę, że ona jest tylko babcią i musi poradzić sobie z tym wszystkim. Myślę, że to był naturalny przypływ współczucia dla królowej. Pamiętam dobrze, jak królowa przemawiała na żywo z pałacu Buckingham do narodu w czasie tych wydarzeń. To było mistrzowskie przemówienie. Mówię teraz do was jako wasza królowa i jako babcia, z głębi mojego serca. Użyła słynnych słów jako wasza królowa i jako babcia. Było to coś bardzo ważnego, co należało powiedzieć, aby przypomnieć ludziom, że nie jest tylko figurą królowej, ale ma także rodzinę, dzieci i wnuki, a także wszystkie radości i smutki z tym związane. Jak na kobietę, która była uważana za konserwatywną, a nawet nieco nudną, w chwilach kryzysu wielokrotnie wykazywała się zdolnością do szybkiego myślenia i zmian. W pewnym momencie książę William nie chciał iść z orszakiem, ponieważ uważał, że cała sprawa stała się niesmacznym spektaklem medialnym. Jednak książę Filip powiedział mu, kiedy będziesz starszy, możesz żałować, że nie szedłeś w procesji swojej mamy. Pójdę z tobą. Jego dziadek dawał bezwarunkowe wsparcie. Miał całkowitą rację. W pewnym momencie widać na materiale filmowym, że gdy minęli Whitehall i myśleli, że kamery ich nie filmują, książę Filip podszedł i spytał, trzymasz się? To dokładnie to, czego oczekujesz od dziadka w takim momencie. Po śmierci księżnej Diany, królowa i książę Filip wspierali młodych książąt, pomagając im radzić sobie z wymogami królewskiego życia bez matki. W 2002 roku królowa poniosła 2 tragiczne straty w ciągu 2 miesięcy. Księżniczka Małgorzata zmarła w lutym. Utrata powierniczki, siostry, którą tak bardzo kochała, ogromnie ją dotknęła. Na pogrzebie księżniczki Małgorzaty królowa nie mogła ukryć smutku i po raz pierwszy publicznie uroniła łzy. To niezwykle smutny dzień dla całej mojej rodziny, zwłaszcza dla mojej mamy, królowej. Moja kochana ciocia w ostatnich latach zmagała się z okropną chorobą. Kochała życie i żyła pełnią życia. Wszyscy będziemy za nią strasznie tęsknić. W imieniu całej rodziny, zwłaszcza mojej babci Elżbiety, dziękuję wszystkim, którzy przesłali kondolencje i listy. Bardzo je doceniamy. Miesiąc później królowa Elżbieta była przy królowej matce, gdy ta zmarła 30 marca 2002 roku, mając 101 lat. Nasze myśli i modlitwy są przede wszystkim z królową, zwłaszcza po niedawnej stracie księżniczki Małgorzaty, a także z całą rodziną królewską, dla której królowa matka tyle znaczyła.
Była dominującą i jednoczącą postacią w historii naszego kraju przez większość wieku, szczególnie podczas Blitzu, kiedy nalegała na pozostanie w Londynie, reprezentując nie tylko własnego ducha, ale także ducha Brytyjczyków w tych mrocznych dniach. Pomimo osobistych tragedii tego roku, królowa hucznie świętowała swój złoty jubileusz. Po ostatnich stratach w domu Windsorów królowa z radością świętowała ślub swojego wnuka, księcia Williama z Kate Middleton w opactwie westminsterskim w 2011 roku. Ponieważ William jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, jego małżeństwo z Kate na nowo rozbudziło magię i nadzieję na monarchię młodego pokolenia. To zawsze ekscytujące, gdy przystojny książę się żeni. Rok po ślubie księcia Williama i Kate, królowa świętowała kolejny przełomowy moment, kiedy jej diamentowy jubileusz w 2012 roku zgromadził jeszcze większą publiczność niż 10 lat wcześniej. Jest niezwykle skromna, jeśli o to chodzi, co sprawiło, że jej zaskoczenie było jeszcze bardziej urocze, gdy zobaczyła, że wszyscy naprawdę biorą w tym udział, cieszą się i machają flagami. Wszyscy moi klienci za granicą chcieli organizować przyjęcia, machać chorągiewkami, co jeszcze bardziej ją zaskoczyło. Jest niesamowicie skromna. Kolejne pokolenie rodu Windsorów ogłosiło narodziny Jerzego, księcia Cambridge, 22 lipca 2013 roku w Szpitalu Świętej Marii w Londynie. Narodziny będą miały duży rozgłos, nie dlatego, że William i Kate tego chcą, ale z powodu tego, kim są i co się dzieje. To będzie wydarzenie globalne. Witamy z pokorą przyszłego króla. Ramkę z oficjalnym ogłoszeniem umieszczono przed pałacem Buckingham, tak jak wtedy, gdy urodził się książę William. Księżniczka Charlotte, siostra księcia Jerzego, urodziła się 2 maja 2015 roku. 3 lata później rodzinę uzupełnił książę Louis. Pałac Buckingham z dumą ogłasza narodziny księcia w dzień świętego Jerzego 2018 roku. Królowa Elżbieta II była świadkiem historii w trakcie panowania, ale we wrześniu 2015 roku zapisała się w niej jako najdłużej panujący monarcha 1200-letniej historii brytyjskiej monarchii. Nigdy nie mieliśmy tak długo panującego monarchy. Długie życie nieuchronnie wiąże się z wieloma kamieniami milowymi. Moje nie jest wyjątkiem. Chciałabym jednak podziękować wszystkim w domu i za granicą za wzruszające wiadomości pełne życzliwości. Jej najdłuższe panowanie w 1000-letniej historii brytyjskiej monarchii to dobry moment na podsumowania. To wielkie osiągnięcie, zarówno dla wspólnoty narodów, jak i dla innych krajów świata. Poświęciła swoje życie służbie Wielkiej Brytanii. To kolejny element jej niezwykłej służby. W 2017 roku, po ponad 65 latach podążania za żoną, książę Edynburga ogłosił odejście od królewskich obowiązków w wieku 96 lat. Lub, jak złośliwie zażartował, przeszedł na emeryturę jako najbardziej doświadczony odsłaniacz tablic na świecie. A teraz patrzcie na najbardziej doświadczonego odsłaniacza tablic na świecie. Z dumą zagrałem księcia Filipa. To bogata, intrygująca i pełna konfliktów postać, zwłaszcza w młodości. Jestem bardzo dumny z rodziny królewskiej w Anglii. On ma 96 lat. Większość ludzi przeszłaby na emeryturę 20, 30, czasem 40 lat temu. Moim zdaniem wykonał świetną robotę i, co niesamowite, zachował swoje wielkie poczucie humoru.
Przykro mi słyszeć, że odchodzisz. Już się nachodziłem. Teraz, gdy jej mąż odpoczywa, a nowe pokolenie przygotowuje się do obowiązków królewskich z ojcem, księciem Karolem, królowa zaczęła redukować swój oficjalny harmonogram. Ślub księcia Harry'ego z Meghan Markle w 2018 roku i narodziny ich syna Archiego w 2019 roku były głównymi wydarzeniami w królewskim kalendarzu. Dziękujemy wszystkim za gratulacje i życzenia, to wiele znaczy. W styczniu 2020 roku ich status królewski został cofnięty po tym, jak ustąpili ze stanowiska. Książę Harry stracił swoje tytuły wojskowe i królewskie, a także patronat nad organizacjami charytatywnymi. Po tym wydarzeniu para przeniosła się do Ameryki i zaczęła życie poza rodziną królewską, zanim uderzył COVID. Świat został zamknięty, a królewskie wizyty nie były już możliwe, więc królowa przeniosła swoją rezydencję do zamku Windsor na czas pandemii. Gdy świat zmagał się z COVID-em, stan zdrowia księcia Filipa zaczął się pogarszać. Z powodu częstych hospitalizacji i zabiegów chirurgicznych, książę Edynburga po raz pierwszy w życiu zaczął wyglądać na swój wiek. 9 kwietnia 2021 roku książę Edynburga i mąż królowej zmarł spokojnie na kilka tygodni przed swoimi 100. urodzinami. Złote czasy brytyjskiej monarchii powoli się kończą. Książę Edynburga i królowa byli małżeństwem przez 73 lata. Kiedy traci się taką postać jak książę Filip, powstaje wielka pustka. Pogrzeb księcia Filipa odbył się w kaplicy świętego Jerzego w zamku Windsor. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-em, wydarzenie nie było tak okazałe, jak początkowo planowano, by uczcić lata służby księcia Edynburga dla jego królowej i kraju. Wydaje się, że znaczenie słowa obowiązek jest dziś wielu ludziom obce, ale książę Filip i królowa dorastali z tym. Nie sądzę, by ten rok był dla niej jak jej annus horribilis. Nie sądzę, by uważała ten rok za okropny. Strata męża wykracza daleko poza to. To smutny moment dla nas w marynarce wojennej. To chwila refleksji. Oddajemy hołd, pamiętając o wzorowej służbie, jaką pełnił książę Filip. Kiedy patrzymy na jego życie, widzimy życie w służbie narodowi i ludziom. To coś bardzo wyjątkowego. To jest jego dziedzictwo. Szacunek i poważanie. To przykład do naśladowania dla nas wszystkich. Podczas gdy rodzina królewska opłakuje stratę ojca i dziadka, królowa opłakuje śmierć swojego męża i partnera od prawie 80 lat. Przez zdjęcia, gdy siedzi samotnie, smutna ze względu na ograniczenia COVID, zyskała szacunek i podziw swoich poddanych. Chociaż jej premier Boris Johnson został później przyłapany na łamaniu zasad lockdownu, narzuconych przez jego własny rząd, królowa nigdy nie byłaby nieposłuszna prawom, które zostały uchwalone w jej imieniu, kiedy obejmowałyby jej poddanych. Podczas 70. rocznicy koronacji ogłosiła, że jej ukochany zamek Windsor staje się jej stałą rezydencją. Królowa symbolizuje stabilność i suwerenność. Ludzie, którzy są monarchistami, jak ja, kochają rodzinę królewską i królową nie tylko z powodów politycznych, ale także z powodów historycznych, emocjonalnych, a nawet estetycznych. To szersza kwestia. Królowa i rodzina królewska cieszą się wielką sympatią. Królowa nigdy nie udzieliła publicznie wywiadu. Majestat królowej polega na jej skrytości. Niezależnie od tego, czy chodzi o jej osobiste uczucia, czy o sprawy państwowe, to, co światowi przywódcy mówią królowej, zostawia dla siebie. Zawsze akceptowała swoją rolę w życiu. Jest bardzo sumienna.
Piszę artykuły i książki o rodzinie królewskiej od 40 lat i chociaż mogę myśleć, że znam królową i monarchię bardzo dobrze, istota królowej to wciąż zagadka. To jej siła. I tak powinno być. Myślę, że jest zafascynowana tym, że zasiadała na tronie przez te wszystkie lata. Kiedy zapoznamy się z historycznymi zapisami każdej sekundy jej panowania, to wciąż nie wiemy, co myśli jako kobieta i matka oraz co czuła, widząc tak wiele doniosłych historycznych momentów. Jej emocje zawsze były trzymane pod kluczem. Dlatego jest jedną z najbardziej intrygujących postaci naszych czasów. Może nikt nigdy nie pozna o niej prawdy. Ludzi fascynuje, co dzieje się za fasadą. Jest perfekcyjna w utrzymywaniu swojej prywatności, wartości, idei i poczuciu własnego ja. Ta tajemnica, ta zagadka to ważny element magii. Jej siłą zawsze była niezłomność, to, że bierze na siebie dobre i złe rzeczy, patrzy na wszystko z dystansem. Ludzie podziwiają jej długowieczność, podziwiają jej konsekwencje. Oto ona, niepowstrzymana. 70 lat na tronie, dłużej niż ktokolwiek w historii Anglii, a nawet świata. Jeszcze kilka lat i dogoni króla Francji Ludwika XIV. Stanie się najdłużej panującym monarchą w historii. Królowa potrafi przyciągać tłumy. Jest jedną z tych osób, które ludzie przychodzą oglądać. Najbardziej utytułowani członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej to ci skromni i pokorni, którzy rozumieją, że są częścią instytucji. Znacznie większej od nich i symbolizującej rzeczy ważniejsze niż jakakolwiek osoba. Ona to rozumie. To jest to, co ludność będzie świętować podczas jubileuszu. W tym roku skupiamy się na niej. Uczcijmy teraz tę kobietę za wszystko, co zrobiła dla Wielkiej Brytanii i dla świata. Jedną rzeczą, którą wiemy na pewno o królowej, jest to, że jest osobą stoicką. Stawia czoło rzeczywistości, jest realistką. Księcia Filipa nie ma już u jej boku, ale od jego śmierci ponad rok temu wciąż to kontynuuje. W roku platynowego jubileuszu jej oddanie obowiązkom jest niezrównane, a jej honor jest nieskazitelny. Jest matriarchinią, kobietą, która starała się utrzymać swoją rodzinę i brytyjską monarchię razem przez ponad 70 lat. Królowa Elżbieta II jest pomnikiem ciągłości w tym zmieniającym się świecie. Jest ucieleśnieniem tego, co historyczne, a wciąż aktualne. Królowa jest nieustannie zaskoczona wielkim uczuciem, jakie otrzymuje od ludzi. Uważam, że to dziwne i urocze, że wciąż ją to zaskakuje. To niesamowite. Była tu w 1952 roku. Wciąż tu jest. Ta sama królowa, ten sam uśmiech. Rok w rok chodzi na te same wydarzenia. To jest to, co poeta opisał bezpieczeństwem znanych relacji. Wiemy, czego oczekiwać od królowej. Ona nas nie zawiedzie. Zawsze tu jest. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.